Sonic, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Melstroy. Zapraszam do oglądania. Parodie i przeróbki niemalże od początku internetu są dla nas niezwykle ważnym elementem naszego humoru. W zależności od danego trendu w ostatnich latach bardzo często miały one swojego głównego bohatera. Na przestrzeni ostatniego roku byli to na przykład Beetlejuice, Dom Dom Jest czy Mike O'Hearn. Teraz jest nim bez wątpienia streamer Melstroy. Jego niezwykle charakterystyczny wygląd i specyficzne zachowania na swoich transmisjach na żywo idealnie pasują do wielu memów i przeróbek, przez co najpopularniejsze z nich nierzadko mają w samej Polsce ponad 100 000 polubień. Z kolei same urywki z jego streamów mają miliony wyświetleń i polubień. Nierzadko przedstawiają one jego luksusowy tryb życia wypełniony imprezami, w których nie brakowało kontrowersji. Pozwólcie, że przybliżę nieco bliżej jego historię, tak więc myślę, że to idealny moment, aby opowiedzieć sobie o tym, kim jest Melstroy. Melstroy w rzeczywistości nazywa się Andrzej Burim i urodził się 15 grudnia 1998 roku i co niektórych mogę tym zdziwić, w Białorusi. Jednak na co dzień żyje w Moskwie. Jak łatwo wywnioskować, jest on streamerem. Swoje transmisje na żywo prowadzi na Kiku, gdzie w połowie 2023 roku wśród nieanglojęzycznych streamerów najszybciej zyskiwał na popularności i do dziś generuje naprawdę dobre statystyki. I to w dużej mierze grając online w kasynie. Jego wygrane sięgały nawet $500 000. Podczas swoich transmisji z gier hazardowych korzystał m.in. z kasyna N1 oraz stake.com. Obie te strony są często wybierane przez streamerów kasynowych, ponieważ oferują najnowsze automaty i specjalne bonusy dla streamerów. A dlaczego streamuje na Kiku? Ponieważ na YouTubie, jak i na Twitchu już od dawna jest zbanowany. I to trzeba przyznać naprawdę nie bez powodu. Ale wszystko po kolei. Melstroy oprócz transmisji z gier hazardowych online oczywiście jest również bardzo dobrze znany ze swoich niepowtarzalnych imprezowych streamów, w których nie brakuje alkoholu, modelek, rzucania pieniędzmi, walk i wiele więcej. Na przykład kiedy podczas imprezy coś lub ktoś zaczynał go irytować, to wzywał ochronę. Więc oczywiście kontrowersji nigdy nie brakowało. Przed zbanowaniem na najpopularniejszych platformach na YouTube miał blisko 700 000 subskrybujących, z kolei na Twitchu miał blisko 20 000 followów. No ale tam oczywiście był dużo mniej aktywny. Statystyki też mogą się nieznacznie różnić, w zależności od źródła. Na jednej z tych imprez granica została naprawdę głęboko przekroczona. W październiku 2020 roku Melstroy zaatakował modelkę Alenę Efremową, łapiąc ją za głowę i uderzając nią o biurko podczas transmisji na żywo, którą oglądało 680 000 widzów. Uderzenia były na tyle silne, by pojawiło się krwawienie z ust. W dodatku sama w sobie sytuacja, nie da się ukryć, była niezwykle traumatyczna. Modelka w związku z tym pozwała Melstroya do sądu, domagając się 10 milionów rubli, czyli około $123 000. Co ciekawe, Melstroy wyśmiał ją i powiedział, że to dla niego zbyt mało pieniędzy. Stwierdził, że gdyby poprosiła go o 30 lub 40 milionów rubli, to by zapłacił. Więc poza zbanowaniem na tych platformach również skończyło się na konsekwencjach prawnych. I co ciekawe, trzeba przyznać, że chyba modelka nie do końca była zadowolona z finału tej sprawy. Sąd skazał Melstroya na 6 miesięcy prac społecznych z 10% potrąceniem wynagrodzenia skazanego na rzecz budżetu państwa. Sąd również nakazał oskarżonemu przekazać 72 000 rubli, czyli około $1000 modelce. A przypominam, że liczyła ona na $123 000, więc to trochę mniej. Warto zauważyć, że ten incydent jest częścią większego trendu w Rosji, znanego jako trash streaming, w ramach którego streamerzy wykonują skrajnie niebezpieczne i dziwaczne czynności na kamerze, oczywiście dla sławy i pieniędzy. W związku z tym nie zabrakło przypadków śmiertelnych. Przykładowo Walentina Grigoriewa w wieku 28 lat padła ofiarą takiego znęcania się na transmisji na żywo i zmarła z powodu obrażeń głowy, których doznała z powodu pobicia przez streamera Rifleya. Przed utratą życia zamknął ją dodatkowo rozebraną na balkonie. Za ten czyn otrzymał jedynie 6 lat więzienia. Wracając do Melstroya, wydawałoby się, że ta sytuacja oznacza pewny koniec jego kariery. Jednak jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Jak widzicie, jego popularność cały czas rośnie i pełno jego charakterystycznych zachowań na streamach z automatu zamienia się w viral i jest idealnym źródłem dla memów i przeróbek. Między innymi dzięki temu dobił 1 000 000 obserwujących na Instagramie. To samo dotyczy TikToka. Z kolei na Kiku w przeciągu ostatniego miesiąca był 4. najchętniej oglądanym
oglądalnym streamerem na całej platformie. I wszystko wskazuje na to, że jego popularność będzie rosła w coraz to większym tempie. Jego luksusowe życie bez wątpienia może zastanawiać, jak i dlaczego jest on tak bogaty. W 2023 roku jego net worth wyceniono na 7,2 miliona dolarów. Przede wszystkim jego majątek rośnie poprzez ogromne wsparcie widzów w postaci donate'ów i subskrypcji na Kiku. W dodatku warto podkreślić, że na tej platformie streamerzy otrzymują aż 95% z otrzymanej subskrypcji, gdzie w przypadku Twitcha standardowo streamer otrzymuje jedynie 50%. Posiada on także umowy sponsorskie i reklamowe. Więc trzeba przyznać, że w ogólnym rozrachunku zbanowanie na najpopularniejszych platformach ostatecznie wyszło mu na dobre. Dajcie znać, co sądzicie o jego postaci. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce,